Jakie są najczęstsze obawy przed noszeniem mocnych, intensywnych pomadek? Że się odbije na zębach, że się nierówno zje, że po prostu dziwnie wyglądam w mocnych pomadkach, albo że po prostu mam małe albo nierówne usta i nie wiem w zasadzie, jak umalować te usta, żeby to dobrze wyglądało. Dlatego przychodzę z pomocą. Dzisiaj nakręciłam film, w którym pokazuję, jak wyrysować usta tak, żeby wyglądały ładnie, symetrycznie na twarzy, jak w ogóle wkomponować mocną pomadkę w całą resztę makijażu. Nazywam się Ania Tkaczyk, jestem makijażystką. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, wtedy będę miała motywację do tworzenia tego typu filmów i kliknij dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco z nowościami. A teraz przejdźmy do filmu. Dzisiaj oczko będzie bardzo proste. Użyję sobie tej małej paletki z Natasha Denony i wyrysuję sobie załamanie. Nie będę używała bardzo ciemnych cieni na oku, ponieważ mam w planach zrobić dosyć ciemne usta. Teraz na środek powieki myślę, że pomieszam sobie te dwa odcienie i nałożę je palcem. Używając mniejszego pędzla nałożę sobie ponownie te dwa świecące cienie na dolną powiekę, tak mniej więcej do tego miejsca, a dalej będę nakładała z powrotem ten jasny cień, który miałam tutaj na załamaniu. Można to tak zostawić, tylko wytuszować rzęsy. Ja jeszcze dodam sobie cieniutką kreskę, używając tego najciemniejszego cienia. I jeszcze dodam dosłownie odrobinę tego, co zostało mi na pędzlu, na dolną powiekę w samym zewnętrznym kąciku. No jeszcze możemy troszeczkę rozświetlić tym najjaśniejszym cieniem sam wewnętrzny kącik. Można równie dobrze zrobić to po prostu rozświetlaczem. I więcej nie chcę na oczach, ponieważ dzisiaj skupię się na ustach. Więc wytuszuję jeszcze tylko rzęsy. Kluczem do dobrze wytuszowanych rzęs, tak jak w każdym etapie makijażu, jest pracowanie na warstwach. Czyli położyłam pierwszą warstwę i teraz położę drugą warstwę tuszu do rzęs i to zdecydowanie wzmocni efekt, wydłuży jeszcze bardziej te rzęsy. Ja też poczekałam między nałożeniem pierwszej a drugiej warstwy chwilę, żeby ten tusz z pierwszej warstwy zdążył troszeczkę zaschnąć. Jeżeli bym nakładała dużo warstw cały czas na mokry tusz, to wtedy po prostu te rzęsy by mi się pokleiły. Niestety to jest coś, co ja zazwyczaj robię, ponieważ nie mam cierpliwości, ale jeżeli chcę, żeby lepiej wyglądały te rzęsy, to radzę odczekać chwileczkę między pierwszą a drugą warstwą. Oko mam już za sobą. To było bardzo proste, szybkie. Natomiast teraz pokażę, jak wyrysować niesymetryczne usta. Dobry przykład, szczególnie kiedy używamy jakiejś ciemniejszej pomadki, ponieważ jaśniejsze pomadki czy nudziakowe kolorki, one bardzo dużo wybaczają. Natomiast jak chcemy użyć jakiegoś mocniejszego koloru, no to trzeba wiedzieć, jak to zrobić poprawnie. Będę używała konturówki, natomiast wcale nie musisz używać konturówki. Możesz od razu przejść do koloru, szczególnie jeżeli będziesz używała matowej pomadki, tylko że będziesz musiała się posłużyć do tego pędzelkami, czyli albo taki ścięty pędzelek jak do brwi, albo bardziej jakiś precyzyjny pędzelek typowo do ust. Ponieważ jeżeli będziesz chciała wyrysować sobie bardzo dokładnie usta tylko pomadką z opakowania, no to może to się nie udać. Kluczem do dobrze wyglądających ust jest symetria. Patrzymy na rozluźnionych ustach na wprost i oceniamy, gdzie trzeba dołożyć. Zawsze zaczynam od dołu, czyli na samym środku. I następnie obrysowuję usta u dołu tak, żeby wyszło mi takie bardzo ładne U. I pamiętaj, że robimy to na rozluźnionych, zamkniętych ustach. Teraz możesz sobie odbić górę z dołem i w ten sposób widzisz, jak powinien iść rysunek ust na górze. No i teraz sobie wypełnimy te linie. Jak już mamy wstępnie zrobiony rysunek ust, no to wypełniamy pomadką.
Ważne jest to, żeby pomalować sobie tutaj kąciki ust, czyli otwieramy usta i tutaj malujemy, żeby to dobrze wyglądało w momencie, jak będziemy mówić. I w zasadzie już mam pomalowane usta. Teraz, żeby mi się ten kolor nie odbijał na zębach, ponieważ mam pomadkę taką zwykłą kremową, no to sobie ją odbiję. Po prostu w chusteczkę. Jeszcze niektóre dziewczyny, i w sumie ja też czasami, robią tak, że po prostu zawijają sobie chusteczkę na palec i w ten sposób wtedy to wszystko, co mamy tutaj na brzegach ust, nam się tak jakby utrwala i później nie odbija na ustach, na zębach. Jeżeli jesteś zadowolona z efektu, no to można tak to zostawić. Jeżeli gdzieś delikatnie wyjechałaś, no to można użyć korektora i skośnego pędzelka i sobie wyczyścić tutaj granicę. Pokażę, o co chodzi. Ja pokazuję całą paletę korektorów, ale to może być jakikolwiek korektor. Ważne, żeby był w kolorze Twojego podkładu, a nie taki jaśniejszy, który na przykład nakładasz pod oko. I po prostu sobie nakładam bardzo niewielką ilość i delikatnie wyrównuję. Od razu jest dużo bardziej równo. Trochę jest zabawy z tymi ciemnymi pomadkami, natomiast jak już raz zrobisz porządnie, no to wtedy przez cały dzień możesz cieszyć się ładnie wyrysowanymi ustami, ponieważ zazwyczaj te mocno napigmentowane pomadki, ciemne, raczej nie zjadają się z zewnątrz, zewnętrznych krawędzi ust, tylko ze środka, więc wtedy po prostu w ciągu dnia sobie poprawiasz sam środek ust. Jeżeli używasz takich bardzo ciemnych, intensywnych kolorów pomadki, to pamiętaj o tym, żeby na całą cerę dodać też róż i trochę bronzera, ponieważ takie mocne kolory potrafią wyssać cały kolor z cery, dlatego dobrze jest dołożyć bronzera, dobrze jest dołożyć różu. Ja dokładam sobie teraz różu i też pamiętaj o tym, żeby róż współgrał z kolorem pomadki, czyli na przykład jeżeli robisz sobie pomadkę, dajmy na to fioletową, no to może ten róż nie powinien iść w jakieś koralowe albo pomarańczowe tony, tylko bardziej w stronę jakiejś fuksji czy delikatnego fioletu. Jeżeli nie wiesz, gdzie nałożyć róż, róż nakładamy zawsze powyżej konturowania, czyli tak jakby jeżeli konturowanie mamy tutaj, no to róż powinien być delikatnie powyżej. Ja lubię róż ciągnąć dalej na skroń, wtedy optycznie robimy sobie lifting twarzy. I jeszcze jedna ostatnia rzecz a propos różu, to to, że jeżeli na początku nałożysz zbyt dużo różu, oczywiście jeżeli to nie jest taka ilość, że masz plamę, tylko po prostu wydaje Ci się, że delikatnie przegięłaś z tym różem, to nie przejmuj się tym, dlatego że za pół godziny do godziny tego różu będzie tak o 2/3 mniej. Nie znalazłam jeszcze różu, który by się utrzymywał cały dzień długo po nałożeniu w takiej samej intensywności, także jeżeli troszeczkę za dużo nałożyłaś, to się tym nie przejmuj, bo pewnie za chwilę będzie go mniej. Dołożę jeszcze ciutkę rozświetlacza. Co prawda użyłam dzisiaj takiego dosyć glow podkładu. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale wydaje mi się, że tak, że ten podkład raczej jest taki lekko rozświetlający, ale jeszcze sobie troszeczkę tutaj nałożę. I tak prezentuje się skończony makijaż. Jest bardzo prosty, ale dobrze jest wiedzieć, jak wyrysować sobie usta. Pokazałam to na ustach bardzo ciemnych. Ja akurat się dobrze czuję z takimi ciemnymi ustami. Wiem, że nie każdy, ale ta technika, którą pokazałam, sprawdzi się do czerwonych ust, do jakichś fuksjowych ust, ale również do zwykłych, neutralnych kolorków. Chodzi o to, żeby nauczyć się swojego kształtu ust i tego, jak wyrysować te usta, żeby one były rzeczywiście symetryczne i równe. Mam nadzieję, że po tym tutorialu wyrysowanie sobie ust nie będzie dla Ciebie stanowiło już żadnego problemu i z większą odwagą będziesz nosiła mocniejsze kolory na ustach. Jeżeli ten film Ci się podobał, koniecznie daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco i też zapraszam do odwiedzenia mnie na Instagramie. Żegnam się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!